Halo, cześć, witam serdecznie, tu Paulina i kanał Innymi Oczami. Serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania, jeśli nas nie znacie. Jestem Paulina i od 8 lat, 9 lat mieszkamy z mężem Robertem w Niemczech, z synkiem Kacperkiem, który ma autyzm wczesnodziecięcy, no i obecnie ma 9, za chwilę będzie mieć 10 lat, także no wiecie, także serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka, a w nim przede wszystkim chciałam Wam przedstawić zakup, który kupiliśmy w lutym tego roku i powiem Wam generalnie, jak on się sprawdza. Jeszcze do końca nie wiem, jak to jest z pewnymi rzeczami, ale za chwilę Wam opowiem, o co chodzi. Zobaczcie tutaj, co za mną z tyłu stoi. Tu jest taki, czekajcie, obrócę kamerę. Tu jest filtr wody. Przesunę trochę jedzenie. Tu jest filtr wody, nazywa się Osmo Fresh. Macie tutaj podstawkę do okapywania. Jest ona na magnes. Jak widzicie, to się wszystko wyciąga. Można to fajnie umyć. O, to jest na magnes. Ten cały filtr mieści do 4 litrów wody. Z tyłu znajduje się zbiornik na wodę. Jest to filtr wody mobilny. Jest to filtr z odwróconą osmozą. Jak to się robi, że tutaj jest ten pojemnik. Poczekajcie. Wyciągnę go na chwilę. Mniej więcej to wygląda tak. I patrzcie, co tu jest. Mamy tak, dwie przegródki. Tu jest filtr tak zwana Abwasser, bo to jest niemiecki filtr, którego tutaj w Niemczech kupiłam na Amazonie. Możecie też znaleźć na stronie Osmo Fresha, czy jakoś tak. W każdym razie ja go kupiłam przez Amazon i patrzcie tak. Tu się nalewa normalną wodę z kranu, czyli Leitungswasser, a tu jest Abwasser. Czyli ta woda już zużyta, brudna. Ją generalnie, jak to się Wam straci, to będzie pełne i wylewacie do zlewu. Możecie tym podlać kwiatki, jak chcecie. No ale wiecie. No i tak, to się napełnia tu do pełna. Wsadza się to tu z tyłu. Poczekajcie, bo nie umiem, nie mam 10 rąk, więc postawię może. Tak to mniej więcej wygląda. Tak, tutaj się go wstawia. Tam są na dole takie przystawki i przez to idzie woda dołem tutaj do tego urządzenia. Tu jest pokrywka, żeby Wam czasami muchy nie wpadły albo jakieś inne owady. W górnej klapie znajdują się filtry. Jeszcze powiem Wam szczerze, nie doszło tutaj do wymiany filtrów, bo po prostu nie potrzebujemy ich teraz wymieniać, ponieważ urządzenie po prostu by nam pokazało informację, że trzeba wymienić filtry. Tylko próbuję ściągnąć tą klapkę, ale teraz nie potrafię. Po prostu ją się tu wysuwa, bym musiała znowu wyciągnąć ten cały, jak się to nazywa, zbiornik wodny. Poczekajcie chwilę. Przyznam się szczerze, pierwszy raz otwierałam ten filtr, znaczy się tutaj, żeby Wam pokazać, jak te filtry w ogóle tutaj wyglądają. I mniej więcej to wygląda tak. Są 3 filtry. I oczywiście odwrócę kamerę i pokażę Wam, o co tu chodzi. Tak, tu są 3 filtry. Pierwszy filtr i go się wyciąga, po prostu się je przekręca, drugi filtr i trzeci filtr. Oczywiście urządzenie nam pokazuje, jak to wygląda i jak się te filtry instaluje i tu wszystko jest opisane, niestety po niemiecku. Ale jak ktoś ma instrukcję, to sobie może tutaj poczytać. Póki co nie wymieniałam filtrów, ponieważ za chwilę Wam powiem, o co chodzi. Już wracam. Jak go tutaj załączycie, musicie chwilę potrzymać. Tutaj, bo ma ekran dotykowy. I za chwilę powinien się załączyć.
O, teraz się załączyło. I wybaczcie o te migotanie, bo normalnie tego w kamerze nie powinno być widać. Ale jak widzicie, filtr załączyłam go i widzicie, filtruje wodę i tu z tyłu powolutku nam rośnie. No i tak to mniej więcej wygląda. Wytłumaczę Wam jeszcze, o co tutaj chodzi. TDS to jest poziom zabrudzenia wody. My mamy obecnie, znaczy się 0. No bo po prostu ten filtr tak przefiltrował, że nie ma ani grama zabrudzenia w niej. Druga rzecz, możecie sobie tutaj nalewać 450 ml do 450. Jeśli chcecie przykładowo sobie zmienić tą opcję, to musicie tutaj nacisnąć i przede wszystkim szybko sobie tą opcję tutaj zmienić. Także to mniej więcej tak wygląda na tą kropelkę tutaj. Nam wystarczy, bo oryginalnie było ustawione już fabrycznie 450 ml. Wolę kilka razy wcisnąć niż grzebać tutaj. Ale jest taka opcja zmiany tych mililitrów. Możecie chyba nawet na 250 sobie ustawić, z tego co wiem. Tak jak czytałam w instrukcji. Jeśli chodzi tutaj o same filtry, filtry wymienia się jeden filtr z tych filtrów wymienia się raz w roku albo raz na 2 lata i jeden filtr chyba raz na pół roku. Oczywiście jeśli chodzi o wymianę filtrów, to tu jest takie coś na samej górze, tego nie widać tutaj, ale jest takie coś, co pokazuje, że trzeba wymienić filtr. Na razie u nas tego nie pokazuje i o dziwo, bo producent mówił, żeby napełniać te dwie komory, co tam są z tyłu. My tego nie robimy po prostu, my napełniamy jedną, widzimy, że w drugiej jest woda, która jest niezdatna do spożycia, więc ją po prostu wylewamy i tak to mniej więcej wygląda i wydaje mi się, że raczej nie powinno się nic złego stać, bo dla mnie byłoby to trochę nielogiczne, jeśli jest coś takiego i dwie komory może napełnić, ale po prostu niby to tak jest zrobione, że jak się napełni te dwie komory, to ta cała woda idzie tutaj do tego filtra, więc to się powinno tu zmieścić i tak naturalnie wyrzuci tą wodę, tą brzydką także filtr i będzie trochę dłużej filtrować. Ale my tego po prostu nie robimy, bo wykorzystujemy tą drugą opcję, co się wlewa do konkretnej komory i po prostu wylewamy tam, gdzie jest woda do wylania. Także są dwie opcje napełniania tego filtra, jak nie chcecie tyle dolewać i w ogóle. Ale my to wolimy robić po prostu częściej, żeby nie zajechać tych filtrów w środku i wydaje mi się, że to jest ten klucz, żeby te filtry się dłużej utrzymywały, bo tak to jest urządzenie na filtrowaniu. I powiem Wam, tutaj są takie opcje. Ta opcja to jest 100 stopni i możecie sobie tym dobrze, nie wiem, cokolwiek zalać, albo to jest jak wrzątek po prostu, wiecie, i możecie sobie, nie wiem, herbatkę zalać, albo co potrzebuje wrzątku, tak? Tylko jest to dla bezpieczeństwa, dla dzieci przykładowo, żeby dziecko sobie tego nie nacisnęło. Widzicie, macie tu blokadę. Żeby tą blokadę odblokować, musicie tutaj po prostu nacisnąć trochę dłużej i odblokowuje się Wam ta dolna opcja, co jest większa temperatura, czyli 100 stopni, 90 stopni na kawę, 80 stopni na białą czy zieloną herbatę, jeśli ktoś ma do zalania. Nawet sobie można tutaj zalać yerbę, więc jest ok. Górne opcje są wolne od blokady, czyli 55 stopni, 45 stopni i zimna woda. Aktualnie ile stopni pokazuje. Wam na chwilę podstawię tu dzbanek i pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Dolejemy trochę zimnej wody i patrzcie, co się tu dzieje. Mamy 20
5 stopni i woda się tu leje. Nie wiem, czy do końca doleci do tego, ale można sobie po prostu docisnąć. I mniej więcej to tak wygląda. Wiecie, musicie sobie to odstawić. Jaki minus jest tego filtra, że po prostu nie ma tutaj wyższej półeczki, żeby sobie po prostu kubek postawić albo coś takiego, bo to wszystko chlapie. Muszę zatrzymać, bo boję się, że mi przeleje ten dzbanek. No i po prostu widzicie, dolało do końca. Także mogę sobie ten dzbanek spokojnie odstawić i jak wodę filtruję, ten filtr nie należy tutaj naciskać nic, bo musi skończyć filtrację wody i jak widzicie, znowu tutaj poziom wody rośnie. Także widzicie, mniej więcej to tak wygląda. Także na kawkę, na herbatkę, na jakiś wrzątek jak chcecie i tutaj takie, no nie wiem, choćby ktoś tutaj się śmiał z tego obrazka, że tu można przygotować mleko, ale to nie jest właściwie prawda. Po prostu jak ktoś nie może jakiegoś wrzątku, tylko po prostu coś lekkiego jakiegoś zalać, żeby to nie było wrzące, ani tylko po prostu ciepłe, tak? No i możecie sobie to wykorzystywać. Także powiem Wam jeszcze o kolejnych plusach tego filtra. Jeśli chodzi o cały ten filtr, jak słyszycie, jeszcze nie skończył filtrować, to po prostu może będziecie mieć szczęście i będziecie widzieć czerwoną kropelkę. Nie ma kropelki. Jak filtr jest pełny, pokazuje się po prostu na górze czerwona kropelka i trzeba wodę po prostu wymienić. Jakie kolejne plusy tego filtra są takie? Przede wszystkim oszczędzacie po prostu sobie przede wszystkim benzynę, bo nie musicie jechać do sklepu po wodę mineralną butelkowaną. Przede wszystkim, jak tutaj w Niemczech płaciliśmy za Pfand, czyli za te opakowanie, tak? Ekstra, przykładowo za butelkę, ile to było? 15 centów za butelkę plastikową. I później wrzucacie ją do takiego automaty, która Wam wykluwa taki bon, za który możecie sobie coś tam kupić w sklepie, albo wziąć po prostu sobie, nie wiem, skrzynkę wody, jak Wam wystarczy za te składowane butelki. Nie musicie przede wszystkim znowu jechać i oddawać tych butelek, to jest druga sprawa. Przede wszystkim oszczędzacie nie tyle co na wodzie w kranie, ale na wodzie generalnie mineralnej, która jest butelkowana i bardzo często jak kupujecie w butelkach plastikowych, ponieważ w butelkach, jak wiecie, szklanych jest dużo droższa, no to przede wszystkim macie to, że ona smakuje plastikiem, ta woda generalnie. Nie zawsze dobrze w tych magazynach czy sklepach jest ta woda przechowywana i są różne, po prostu tworzą się różne świństwa w środku. Plusem też takiego filtra jest to, że Wam oczyszcza wodę z kranu do 99,9% z metali ciężkich, ze wszystkich chlorków, ze wszystkich możliwych rzeczy, jakie są w wodzie z kranu. Jak macie stare rury, to też polecam właśnie taki filtr, bo Wam to oczyści. No i podoba mi się ten filtr, bo są filtry dostępne takiego typu, że są filtr z 2 wkładami, gdzie tego trzeciego wkładu nie ma, który generalnie jakby mineralizuje tą wodę z powrotem. Jeśli chodzi o mineralizację tej wody, to nie będzie super, jak przykładowo niektórzy kupują typu automaty typu SodaStream, bo ta mineralna woda nie ma gazu. Tu nie ma padów gazowych, gazowanej wody z tego nie dostaniecie. To jest dla fanów, którzy lubią pić wodę niegazowaną, więc polecam. Jeśli chodzi o takie coś, widzicie, temperatura jest jaka jest, temperatura pokojowa. Jeśli chcecie mieć zimną wodę, to musicie sobie po prostu zalać jakąś butelkę
albo jakieś naczynie. Generalnie możecie sobie dzbanek zalać, wstawić do lodówki i sobie fajną lemoniatkę zrobić, albo są specjalne pojemniki na lemoniatki, albo no nie wiem, cokolwiek, że możecie sobie tą wodę schłodzić. Są takie pojemniki z kranami, ja bym jeden taki mamy, bym go Wam przyniosła, ale po prostu nie chce mi się na ten moment. Na razie mówię tutaj o filtrze, ale po prostu to nam wystarcza. Możecie go ze sobą wszędzie zabrać, a jak już go nie zabieracie, to należy z całego tego filtra spuścić po prostu całą wodę, żeby Wam się jakiś kamień nie gromadził i tak dalej. Jeśli póki co kamienia w nim nie mamy, trzeba ten pojemnik co z tyłu myć delikatnie, żadnymi żulcymi jakimiś oczyszczaczami, czy przykładowo kwasek cytrynowy niestety jest do tego za agresywny i po prostu trzeba pomyśleć nad czymś innym, czym można sobie po prostu wyczyścić ten pojemnik, co się wlewa wodę. Także jeszcze go jakoś by nie odkamieniałam. Nie mam takiej potrzeby odkamieniania tutaj. Póki co filtr działa i jesteśmy z niego zadowoleni. I powiem Wam, że tak naprawdę jak przeliczyliśmy, ile woda kosztuje mineralna tutaj i ten filtr, to Wam się po, można powiedzieć, roku zwróci. I później będziecie mieć tak tą wodę, bo tak czy siak używamy wody w domu, to będziecie mieć po prostu tą wodę tańszą i nie będziecie musieli nigdzie po prostu po tą wodę jeździć, czy nawet gdzie my mieszkamy quasi, można powiedzieć, na tym drugim piętrze i musieliśmy dźwigać tygodniowo 2-3 skrzynki mineralnej. Jak było lato, to nawet i 4. Dlatego to się nie opłaciło nam i nikomu się później też nie chciało po tą wodę jeździć i w ogóle i tak dalej, ale po prostu ten filtr Wam polecam. Chyba że znajdziecie jakieś inne alternatywy, inne filtry i tak dalej, które macie godne polecenia. To też są różne polskie strony z filtrami, ale jeśli chodzi o sam filtr, to po prostu serdecznie polecam. Na tyle bym chciała dzisiaj podziękować Wam za obecność i widzimy się w następnym vlogu. Do zobaczenia. Cześć!